Witam Was serdecznie w 16. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Jego tematem będzie twórczość Marii Pinińskiej-Bereś. Rozmawiać o niej będę z córką artystki Bettiną Bereś. Bettina jest malarką, hafciarką, ceramiczką i graficzką. W 2013 roku założyła wraz z mężem fundację, której celem jest zachowanie spuścizny artystycznej po rodzicach. Niedawno ukazała się książka Bettiny pod tytułem Awangarda między kuchnią a łazienką, Maria Pinińska-Bereś i Jerzy Bereś. Bettino, jest mi niezwykle miło, że możemy gościć u Ciebie dzisiaj z podcastem. Mnie również. Chciałabym zacząć od tematyki prac Twojej mamy. Jak mogłabyś scharakteryzować te zagadnienia, które ona poruszała w swojej twórczości? Czy możemy tak to ująć ogólnie, że odnosiła się do kondycji kobiety? Oczywiście można to tak powiedzieć. Natomiast jej droga dojścia do tej tematyki była poprzez oczywiście akademię, studia pracowni Ksawerego Dunikowskiego, czyli taka szkoła modernistyczna, ale tradycyjna. A po studiach, z tego co opowiadała, to właściwie musiała odrzucić całą tą szkołę i to, co się nauczyła, ponieważ chciała robić nową sztukę, nowoczesną. I też odrzuciła materiały, które były przypisane do rzeźby, prawda, nie drewno, drewno też, ale marmur, kamień, metal, choć zrobiła jedną pracę metalową, która będzie na wystawie w 4 kopułach, która teraz jest szykowana, ale postanowiła zerwać z tymi materiałami głównie dlatego, że nie chciała pomocy. A przy tych materiałach sama nie była w stanie zrobić odlewu. Nie była w stanie podnieść prac. Po doświadczeniach, jak zrobiła 4 betonowe rotundy, których naprawdę ciężko jest ruszyć. 4 mężczyzn silnych z trudem je przenosi. Zdecydowała, że koniec z tym. I zaczęła szukać materiału takiego, który by jej odpowiadał. Ja wtedy w przedszkolu robiłam z papier-mâché różne przedmioty, bo taka chyba wszystkie dzieci w przedszkolach przechodzą przez ten materiał i te zabawy z papier-mâché, i to jej dało dużo do myślenia i zrobiła pierwszą pracę z papier-mâché, jeszcze z takiego ciasta papier-mâché, łucję, która nie do końca ją zadowoliła, a potem zaczęła robić z klejonego papieru, takie drobne papierki klejone klejem stolarskim na formie z gliny, którą najpierw, gliny rzeźbiarskiej, którą formowała, i taką cieniutką warstewkę, i z tego zaczęła robić różne elementy do swoich prac, które wstawiała w konstrukcję ze sklejki, lekkiej sklejki. Czyli ona się nie obawiała eksperymentowania z materiałami w żaden sposób? Nie, raczej to było poszukiwanie, i to było dosyć gorączkowe poszukiwanie nowego materiału, lekkiego i który by mogła sama ogarnąć. Także potem jeszcze doszła tkanina, którą szyła głównie ręcznie. I wtedy właśnie też, jak sama pisała, że jakby zerwała z tym przekazem takiej monumentalnej rzeźby z monumentalnymi treściami. Ona jakby sięgnęła do siebie, do swojego wnętrza, do swojej intymności, a ta intymność i to wnętrze było kobietą. Także jakby stąd wypłynął ten temat i ta kondycja kobiety, która się ujawnia w jej pracach, to jest jej kondycja. Tak jak mówiła o sobie, że jest rzeźbiarką,
Choć tu można porównać na przykład do Abakanowicz, która mówiła, że jest rzeźbiarzem, prawda? I nawet się oburzała, jak ją ktoś nazwie rzeźbiarką. To były czasy, kiedy określenie rzeźbiarka to była ta gorsza. Ale twojej mamie to nie przeszkadzało. No i tak nie przeszkadzało i podziwiam ją za to, że już wtedy, teraz jak czytam wysyp biografii, prawda, o kobietach artystkach i przypominam sobie te nastroje, jakie to były, to coraz bardziej widzę, że ona była niesamowicie zdeterminowana i odważna w tym myśleniu o sobie jako rzeźbiarce, artystce. Bo też często jak próbuje się opisywać tematykę jej prac, bo ja tak powiedziałam ogólnie kondycja kobiety, ale mówi się właśnie o uprzedmiotowianiu kobiet, mówi się też o takim społecznym doświadczaniu presji przez kobiety i że to się pojawia w twórczości Pinińskiej-Bereś i że przez to ta twórczość i te prace do dzisiaj one są nadal aktualne, bo my ciągle o tym dyskutujemy przecież. No to jest niesamowite, że one są tak bardzo aktualne i jakby ja tak dochodzę, że one właśnie teraz zyskały aktualność. Oczywiście były aktualne, ale jakby rzesza ludzi, którzy je odbierają, to teraz są, ponieważ wtedy, kiedy ona je tworzyła, to najbardziej nawet awangardowi artyści czy krytycy zajmujący się współczesną sztuką nie widzieli tych rzeźb, nie mieli dojścia, nie mieli narzędzi, żeby je odczytać, żeby je odebrać, poczuć te prace. I wielokrotnie miałam ja i zresztą ona też, co bardzo cierpiała, dowody na to, że przychodzili różni goście, nawet z zagranicy, z Europy, historycy sztuki, krytycy i nie widzieli tych prac, nie chcieli ich widzieć. Nawet mam takie pytanie tutaj zanotowane a propos tych gości, o których mówisz, że w swojej książce napisałaś, że jak goście właśnie odwiedzali wasz dom, no to oni przeważnie przechodzili oglądać prace ojca, które ich interesowały, a mijali gdzieś te prace w salonie twojej mamy. I napisałaś, że ona obsługiwała gości i była tłumaczką. Bardzo trudna rola dla artystki, która, artystka i każdy artysta tak ogólnie, chce być zauważony. Tak, bardzo ją to deprymowało, a ona pracowała w tym salonie, w których tych gości przyjmowaliśmy, czyli ten salon był też jej pracownią, czyli tam stały prace zawsze. I ja pamiętam, że zawsze obserwowała tych gości, czy przyglądają się, czy patrzą. Rzadko kiedy ktoś zwracał uwagę. Przeważnie było omijanie wzrokiem. Byli nawet tacy goście, którzy specjalnie siadali tyłem do jej pracy, żeby nie musieć zareagować. Ale jak myślisz, z czego to wynikało? To niezrozumienie. Ja myślę, że to ona tak wyprzedzała. Jestem teraz o tym przekonana, że tak wyprzedzała. Do tego jeszcze były to prace przeważnie różowe, prawda? Różowo-białe i to była taka bariera, która od razu odrzucała, bo to było infantylne. Jeżeli różowe, to było infantylne, prawda? Jeżeli nawiązywało do ciała kobiecego i w dodatku był zanurzony właśnie w tym różowym kolorze, a jeszcze z dodanymi pewnymi elementami, tam były czasami takie, jakiś kwiat sztuczny na przykład, no to już było kwalifikowane jako, to taka infantylna pani, która coś tam sobie dłubie, bo tutaj jest wspaniały, wielki artysta, który bardzo poważne sprawy porusza i się nim zajmujemy, do niego przyszliśmy, a pani, że umie języki, no to bardzo dobrze, to tłumaczy nasze rozmowy, podaje herbatę, jeszcze w dodatku jest przeważnie bardzo ładnie ubrana, modnie, bo bardzo mama lubiła się ubierać modnie, wręcz właśnie
to jej też ujmowało, bo te artystki, które chciały sprostać mężczyznom, to przeważnie się stylizowały na mężczyzn. One przeważnie były bardzo surowo ubrane, nie po kobiecemu. A ona była sobą. A ona była sobą, ona lubiła modę i szyła nie sama, zamawiała sukienki, kreacje u krawcowych. Dla mnie też szyła, także byłyśmy bardzo pięknie ubrane w tych czasach, kiedy właściwie wszystko w Polsce było szare, bure i komunistyczne. Także myślę, że to też jej jakby odejmowało. Ale to dla mnie też pokazuje jej siłę, jak ona się nie zniechęcała, mimo tych wszystkich okoliczności, no, które nie były sprzyjające do tworzenia przez nią prac. Powiedziałaś krótko o tym salonie, jak mogłabyś opisać te warunki, w których ona pracowała, no bo salon jest takim miejscem codziennego funkcjonowania. To było takie, tak jak piszesz w książce, Beresiowie mieszkali w jednopokojowym mieszkaniu z pracownią. Jak to miejsce pracy twojej mamy wyglądało? No, ten salon to nie tylko był salonem, tylko był też sypialnią, także w połowie, no nie w połowie, 2/3, taką pierwsze co zrobili, jak się tam sprowadziliśmy, taką ściankę rzeźbiarską postawili, drewnianą, która symbolicznie dzieliła pokój na salon i sypialnię. No, początkowo mama pracowała też w tej pracowni, która obok mieszkania jest. Jeszcze te rotundy tam właśnie zrobiła, no ale jak już postanowiła robić papier-mâché, no to się przeniosła właśnie do tego pokoju. No i tak jak ona sama też gdzieś napisała, obok legowiska swojego, bo rodzice spali na takich materacach rzuconych na podłogę. Obok swojego legowiska robiła pracę. Życie nasze toczyło się też w kuchni. Właściwie tak na co dzień to właściwie wszyscy byliśmy w kuchni. Ja miałam swój stolik do odrabiania zadań, a początkowo w ogóle na tym jednym stole, który był w kuchni. Ja odrabiałam zadania, mama projektowała sobie pracę, ona zawsze rysowała dużo i potem jeszcze każdą pracę robiła sobie taki modelik malutki z tego, co miała pod ręką, z zapałek, z kartoników, z biletów, z czegoś tam sobie budowała taki malutki modelik, gdzie sobie oglądała ze wszystkich stron, bo dla niej była bardzo ważna forma i taka widziana ze wszystkich stron i często bywało tak, że tu gotowała obiad, tutaj robiła właśnie te projekty, a tu jeszcze mnie pytała, a jak ci się podoba, a może to zrobić większe albo mniejsze, jaki dać tu kolor i rozmawiałyśmy o tym, także to było takie życie właśnie, które się cały czas przenikało i potem właśnie ten salon, gdzie przychodzili, bo wtedy dość dużo przychodziło. Był taki okres, który ja pamiętam, przychodziło dość dużo ludzi do nas, bo nie było internetu, życie towarzyskie inaczej wyglądało. Przychodzili właśnie różni ludzie zainteresowani sztuką, ale potem był okres hipisowski, kiedy często nas odwiedzali właśnie młodzi ludzie, którzy przesiadywali w Krzysztoforach. Także ja pamiętam taki czas właśnie, wiecznie ktoś był u nas. I często do nocy, także było, to dziecko znowu się nie wyśpi, a ono na 8 rano do szkoły idzie. No to się tak wszystko plotło właśnie. Czyli tak de facto ona nie miała takiego swojego czasu i przestrzeni, jak to tradycyjnie kojarzymy z pracownią, tego wydzielonego miejsca, tylko tak jak mówisz, te wszystkie sfery gdzieś na siebie nachodziły, czy przenikały się. Tak. Nie miała zupełnie. Był pewien moment, kiedy pod koniec lat 70. dostała pracownię, znaczy dostała, przydzielono jej ze spółdzielni taką designerską pracownię na Pachońskiego na 11 piętrze. No i była strasznie szczęśliwa, że wreszcie będzie miała miejsce dla siebie. Przeniosła tam większość prac, zostały tam
tam przetransportowane, no bo, przepraszam, bo tutaj w tej pracowni to po prostu nie było jak tego wszystkiego trzymać. Pracę ojca, pracę mamy, one delikatne, wrażliwe na kurz, prawda, także no to było hardkorowe. No i przeniosła tę pracę i chciała tam pracować też. Ale to się okazało niemożliwe. To jej nie służyło. Oczywiście z praktycznych też powodów, bo wszystkie różne narzędzia, drobiazgi były tutaj, a nie tam i to przenoszenie było kłopotliwe ciągle. Szła tam na piechotę, bo to było niedaleko, ale było to bardzo kłopotliwe, a też ona już była taka nawykła do tej pracy takiej jednoczesnej z życiem, że w efekcie w tej pracowni nie pracowała. Pracowała w domu, a potem najwyżej przenosiła tą pracę tam. No i to chwilę tak trwało. Wielozadaniowość. Gdzieś już nawiązałyśmy do koloru różowego, bo on mi się wydaje, że nie dość, że jest istotny w twórczości twojej mamy, to on jest tak bardzo mocno kojarzony ogólnie ze sztuką feministyczną. I jak myślisz, czemu twoja mama zdecydowała się na użycie tego koloru w swoich pracach? I jaki to był odcień różowego, bo to chyba też jest ważne. No, to jest kolor, który jakby wynikał z koloru skóry. To jest kolor skóry, no ona nigdy tych elementów nie malowała w taki realistyczny sposób, tych części ciała, które umieszczała w swoich pracach, ale kolorowała je na biało i różowo i to miał być właśnie kolor zaczerpnięty od skóry i nawet w pewnym momencie zaczęła robić brązowe prace. I też właśnie to było nawiązanie do koloru skóry, który może też być ludzkiej, który też może być brązowy. Czyli mówimy o tym kolorze skóry, takim cielesnym wymiarze. Tak, stąd to się wzięło, natomiast potem zaczęła używać tkaniny i taką tkaniną różową, dostępną w tych czasach, choć nie tak łatwo, był wsyp. I ten wsyp miał taki charakterystyczny różowy kolor. To była taka jedna fabryka w Polsce, w Bielsku-Białej, w Andrychowie. I ten właśnie wsyp wykorzystywała. W Krakowie na rynku był taki sklep, nazywał się Bawełna, zaraz obok Jaszczurów i tam się polowało na ten wsyp, z którego ona robiła tę pracę. W swojej książce piszesz, że ta pierwsza praca, w której ona wykorzystuje tkaninę, to jest właśnie rotunda tekstylna 1963 roku i to jest właśnie ten moment przejścia z tej tradycyjnej rzeźby do rzeźby, dla której materiałem jest tkanina właśnie? No nie tak wprost, bo ta rotunda tekstylna była takim epizodem. Potem były prace właśnie z papier-mâché i sklejki, a później jakby trochę zaniechała tych form z papier-mâché, za to zaczęła je wykonywać z tkaniny. I ta pierwsza z tkaniną praca, chociaż pierwsze właściwie, to te rotundy postawiła na takich, jak nazywała, dereczki. Dla mnie to jest oczywiste, co to jest dereczka. To jest taka jakby kołderka i ona wszyła takie właśnie małe kołderki, na których stawiała te ciężkie rotundy. Także to była pierwszy taki moment, kiedy użyła tkaniny, zestawiła z monumentalną formą, ciężką monumentalną formą rzeźbiarską. Potem wykonała tą właśnie tekstylną rotundę, którą zrobiła stelaż do tej rotundy zrobiła ze sprężyn, z tapczanów, które właśnie rodzice wyrzucali, stare tapczany, które jeszcze tam po kimś mieli, bardzo niewygodne i postanowili kupić pierwsze materace gąbkowe, na których chcieli spać
I mama z tych sprężyn właśnie skonstruowała wnętrze tej rotundy i uszyła na nią też jakby dereczkę i oblekła te sprężyny w taką pikowaną sukienkę, czy jakby to mnie się zawsze kojarzyło, jak dawniej się dzieci zawijało w trójkątny kocyk. I to trochę jakby jest taki pomysł, żeby to ciało właśnie utworzyć z tej pikowanej dereczki. Jest tam też jeszcze okienko zrobione okrągłe, w którym są dzwoneczki i jak się pociągnie za sznureczek, to rotunda dzwoni. Ale ona jest jeszcze fioletowa. O! Bo jest te pierwsze prace, bo jeszcze jest, teraz sobie przypomniałam, jest jeszcze Dama z ptaszkiem, która jest z Mocaku, gdzie też betonowa płaskorzeźba, która ma takie ubranko, uszyte też właśnie pikowane, fioletowe, z podszewką różową, z otworami, gdzie widać piersi Damy z ptaszkiem. A jak sobie myślimy o rzeźbach, które nie są z drewna ani z kamienia, ale są wykonane z tkanin, no to pierwsze, co też mi przychodzi do głowy, no to jest zastanawianie się nad wykorzystaniem czy dalszymi losami tego, jak będzie ten materiał się zachowywał. Bo jest to materiał oczywiście dużo bardziej delikatny i wrażliwy chociażby na promienie słoneczne i takie czynniki z zewnątrz. Czy twoja mama była świadoma tego, że te jej prace będą to jakby bardziej skomplikowane pod kątem konserwatorskim, że trzeba się będzie z nimi szczególnie obchodzić? Tak, zdawała sobie z tego sprawy i to trochę był taki dramat dla niej, ale jednak podjęła ten swój pomysł i realizowała i starała się jakby wykonywać je, żeby można było je w ten sposób, żeby można je było czyścić, żeby można było prać te elementy z tkaniny. To było dla niej ważne, żeby to były materiały, które jakby wchodzą które przynależą kobiecie. To było dla niej istotne. Odrzuciła właśnie te kucie w kamieniu na przykład, które by jej chyba zapewniło trwałość na wieki. To była ta cena. Natomiast te prace, one oczywiście są delikatne, ale jak się dba o nie odpowiednio, to one potrafią długo przetrwać. No, mamy wiele prac na przykład na papierze, prawda, w historii sztuki. Dokładnie. I jakoś one trwają wieki, jeżeli są dobrze przechowywane, jeżeli konserwatorzy właściwie się o nie troszczą, to długo potrafią przetrwać. I mama dopuszczała też, jeżeli coś się stanie z nimi, dopuszczała, że należy wykonać na nowo na przykład. No to ciekawe. Sama nawet przemalowywała, bo oczywiście były, jak mówiłam, te trudności z tym przechowywaniem. Zresztą wszystkie prace, które w tamtych czasach, latach 60., 70. jechały na wystawy, to wracały przeważnie zniszczone. Nie było dbałości podczas transportu, nie było żadnych odpraw konserwatorskich, nic takiego nie było. Po prostu stawiało się w samochodzie jedno na drugie, jak było cięższe wyżej, no to gniotło na przykład to, co było niżej. Także to były dramaty, ja pamiętam. Potem na przykład jest cała historia z jej taką ikoniczną pracą, czy kobieta jest człowiekiem. Tak. No to opisałam to w książce, prawda, jak ona właściciel tej pracy dążył do tego, żeby ona została zniszczona. Ale to już nie będę może teraz to opowiadać, ale cudem udało się ją wydobyć stamtąd i naprawić bardzo, bardzo z dużą dbałością i jest teraz w kolekcji w Radomiu i bardzo często właśnie jest wypożyczana na wystawy.
To bardzo mocna praca. Tak. No a powiedz o takim czynniku, który tutaj wydaje mi się, że Was zaskoczył, to znaczy te prace, w których była wykorzystana gąbka poliuretanowa. Tak, to jest jedna rzecz, której ona nie przewidziała, bo oczywiście mnie zawsze mówiła, słuchaj, jak mnie nie będzie, to masz przed każdą wystawą wszystkie prace sprawdzić, wyczyścić z kurzu, delikatnie wacikiem, takim zwilżonym wacikiem masz wyczyścić, jak tam elementy wypchane, jak tam będą trochę zgniecione, to musisz je albo dopchać watę do środka, albo tam popodnosić, żeby tak ładnie się prężyły, no bo to przeważnie były takie formy, które miały się prężyć, a nie być takie obwisłe. Także to mi zawsze mówiła i martwiła się właśnie o to. Natomiast nie zdawała sobie sprawy, że gąbka poliuretanowa bardzo szybko się degraduje. 20 lat plus minus robi się z niej brązowa papka. No i to jest problem teraz konserwatorski, ale który da się opanować. Zresztą mój syn robił dyplom właśnie pod szeptem pani profesor właśnie z pracy mamy właśnie na temat tego wypełnienia. I to się da wymienić po prostu. Trzeba to zrobić na czas, bo im dłużej się czeka, to ta papka jest coraz bardziej trudna do usunięcia. Czyli w odpowiednim około 20 lat od powstania powinno się sprawdzić, jak się ona ma i wymienić. No i pytanie na koniec, to znaczy o ten łącznik między twórczością Twojej mamy a Twoją działalnością artystyczną, bo w ramach własnej twórczości zdecydowałaś się powtórzyć kilka performance'ów Twojej mamy. Dlaczego? No, pierwszym impulsem to był performance Żywy Róż, który wykonała w 1981 roku na spotkaniach krakowskich, takich, które były dużym wydarzeniem. Były to międzynarodowe spotkania, zaproszeni performerzy byli i robiła tam właśnie, sadziła różową różę przed bunkrem. I zapytała na koniec, czy wiosną zakwitną róże na różowo. No, róża nie zakwitła, znamy historię. I tak zawsze mi było szkoda i zawsze sobie tak myślałam, że tak by było pięknie, gdyby przed bunkrem rosła zasadzona przez nią różowa róża. Że byłoby to dla mnie takie miejsce jej w Krakowie. No i tak marzyłam sobie. Początkowo nawet sobie myślałam, że zasadzić, ale potem doszłam do wniosku, że mogłabym powtórzyć ten performance i zasadzić tą różę. No i przyszedł taki czas, że sprzyjający w bunkrze, żeby tego dokonać. No i niestety róża też nie przeżyła. Myślę, że tym razem z komercyjnych powodów, ale za to ja sama to bardzo przeżyłam. Ten performance i wtedy poczułam taką moc i takie partnerstwo z nią. Bo ja, no oczywiście jako dziecko artystów, to długo musiałam pracować nad tym, żeby poczuć się na tyle silną, że mogę sztukę robić sama i bez wpływu rodziców, bo oczywiście wszyscy w koło cały czas wyszukiwali i cały czas mnie traktowali znów jako to dziecko tych rodziców, prawda? I ciągle byłam ta Beresiówna, która coś tam. No i to było dosyć długo. Potem zaczęłam już, jak się wprowadziłam, miałam swoją rodzinę, długo już malowałam, zupełnie co innego robiłam niż moi rodzice. Miałam poczucie, że już jestem osobna. Zaczęłam robić prace nawiązujące do historii rodzinnych, bo mama bardzo dużo opowiadała i to był taki
duży bagaż przekazany mi przez nią i to się zaczęło pojawiać w mojej sztuce. Zaczęłam robić aranżacje, wyszywać i to wszystko były takie treści właśnie krążące wokół rodziny i jakby tak otaczające ją, nie dotykające wprost, bo jeszcze cały czas miałam jakąś takie zastanowienie, czy ja mogę, czy mnie nie wolno. I wtedy ten performance był taki wyzwalający, że ja poczułam, że ja mogę, że ja się nie boję, że ja już jestem jakby partnerką, mogę z nią rozmawiać i następne performance'y to już było wyraźnie jakby takie spotkanie z nią. I ja poczułam, że ja to lubię robić, że ja się lubię z nią wtedy spotykać i że to jest jakby mój hołd dla niej, że ja to powtarzam i że to staje się jeszcze raz i że są zdjęcia, są filmy z tego, bo z jej performance'ów jest bardzo mało. To były takie czasy. Także poczułam się wyzwolona właśnie od tłumaczenia się ciągle, że ja jestem córką Jerzego Beresia i Marii Pinińskiej-Bereś. Choć teraz wszyscy mnie pytają o Marię Pinińską-Bereś raczej niż o Jerzego Beresia. I nawet poczułam taką radość z tego, że ja się mogę chwalić, że jestem ich córką i poczułam, że mam od nich taki dar, który mi przekazali, sposobu patrzenia na sztukę, rozumienia sztuki, no oczywiście tej całej spuścizny, o którą muszę dbać i to też jest niełatwe, ale cieszę się z tej umiejętności patrzenia na sztukę, którą no, trudno mi to zwerbalizować, ale wydaje mi się, że to jest szczególny dar. Ta wrażliwość. Bettino, dziękuję Ci za rozmowę i chciałam Ci życzyć, żeby sztuka Marii Pinińskiej-Bereś była coraz częściej i chętniej pokazywana, no nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.